Blondie. To nawet nie jest ona. Dobra, jak to wygląda? Liczę, że jakiś kawałek będzie z czekoladą akurat. I ta czekolada jeszcze płynna. Oczywiście banany. Im bardziej dojrzałe, tym lepiej. To jest kluczowe. Nie mogą być takie wczoraj kupione w sklepie, tylko one muszą być opalone. Tak jak w Bułgarii. I co jest kolejnym elementem? Cieciorka, w zasadzie ciecierzyca, czyli coś, co tutaj zrobi całe spoiwo, jak i doda dużą zawartość białka. I tak rozgniatam tego banana na kwaśne jabłko. No nie. Pierścionek mam, ale no... Dobrze, że znalazłem coś takiego, bo inaczej bym ciasta nie zjadł dzisiaj. No ale tak się czasem zdarza, no. Co poradzić. I tak, tą wodę wylewam i zaraz co dalej wam powiem. Potrzebna będzie woda, najlepiej w przezroczystej misce i dodaję tą ciecierzycę do niej. Teraz się pewnie ktoś zastanawia, co ja robię. Odpowiedź jest prosta. Mając ciecierzycę, ona ma taką łupinę i trzeba jej się pozbyć, bo to jest po prostu badziewie, no. Psuje całe ciasto. Zmarnujemy trochę tej ciecierzycy z puszki, czyli z 240 gramów będzie około 210. Wywalić to, co niepotrzebne i zostanie sama esencja, choć mniej trochę tej ciecierzycy w teorii. Dobra, czyli tak, zgniatam lekko. Ona sama puszcza. Niektóre się może rozwalą, ale to nieistotne. To jest najprostsza metoda. Dosłownie kilka minut. Najważniejsza jest większość. Jak tam kilka zostanie, whatever. Gdy mamy takie bajoro, możemy przejść dalej. Potrzebny nam będzie coś, co posłuży nam jako poławiacz, czyli małe siteczko. Miseczka jest potrzebna na farfocle. Mieszam i tylko górną jakby część tej wody łowię. I wyławiam badziewie. I to się je, taką łupinę. No ona jest jadalna, ale nic specjalnego. Kluczowe jest to, żeby dużo tej wody nalać, żeby nie latać po dnie jako ten poławiacz. Żeby perły zostały na dnie, a mętne elementy zostały wyłowione. To jest podobnie jak z humusem. Żeby humus był bardziej ładniejszy, gładszy, to po prostu się wyławia te łupiny. Choć w tamtym przypadku robi się inaczej, a ta opcja jest moim zdaniem najlepsza. Opcja autorska, także jak autorskie to na pewno musi być najlepsze. No i tyle zostało, to wywalam, a to odsączam i wrzucam. Czas na blendowanie. I do tego będą 2 jajka. Najpierw na talerzyk, czy nie zatrute, nie zatrute. Plum, tutaj ciarubka, plum i miksuję dalej. Mąka około 20 gramów. Ten gluten musi trochę zacząć tu działać, bo na samej ciecierzycy to daleko nie zajedziemy. Cukier trzcinowy 15 gramów. Ja daję trzcinowy, ale można zwykły dać. Blenduję to. Składnik kolejny, czyli olej 30 gramów. Jednak to ma być Blondie. No to w sumie to ciasto jest na jedną porcję, 2. No chyba, że ktoś się musi dzielić, no to na więcej. Ostatni składnik, czyli proszek do pieczenia, bo bez tego to nie urośnie. Łyżeczkę. Do ciasta dodaję około łyżeczkę masła orzechowego albo 2. Tutaj na tym etapie można dodać wszystko. Czekoladę, masło orzechowe, nie wiem, owoce nawet. Dodam jeszcze garść migdałów i pestek dyni i do mikstury. Mieszam. No takie lekko lejące, takie ma być. Konsystencja ciekawa, no taki kogiel-mogiel. Foremka, ja mam silikonową. Kiedyś taką dorwałem w tak zwanej krainie zakupów. Fantastyczna rzecz, naprawdę. Nie trzeba po prostu papieru do pieczenia. Czy to zdrowe? Nie wiem. I wlewam tą miksturę. No Blondie jak malowana, no. Ale żeby nie było tak smętnie, dodam jeszcze czekolady gorzkiej 64, żeby trochę przełamała tą blondyność. Zawsze to będzie trochę goryczy do tej słodyczy. Kto wie, ten wie, o co chodzi.
Ona niby jest 64, ale ona jest słodka dość. Zawsze będzie coś ciekawszego, bo takie same to ciasto jest trochę za suche, więc tu trzeba dodać jakieś składniki, cokolwiek, żeby chrupało. Mogą to być właśnie te orzechy, może to być właśnie czekolada. Biała czekolada, oczywiście, że można użyć. Trochę to trzeba zatopić, bo się przypali niestety. Piekarnik już nagrzewam do 180 stopni i będzie to się piekło przez około 35 minut. I niech odpoczywa w blasku ciepła. Trochę pękło, ale spoko. Dobra, czy to w ogóle... No jest git, tylko w czekolada zamoczona. Ale wygląda super. Niestety najgorsze jest to, że trzeba czekać 2 godziny. Położyłem to specjalnie na kratownicę, żeby tą temperaturę od dołu jednak uciekała. Miękkie ciasto są na nas spoko. Tutaj o, jak odchodzi. Niestety trzeba czekać. Godzina, 2, a potem się posypie cukrem, pudrem. Trochę czasu minęło. No już jest letnie, także nie ma co czekać. Babko, udaj się. Ale kawałki czekolady. To jest ciasto z gatunku tłuścioch, bo jednak tutaj jest około 70 gramów tłuszczu, licząc te wszystkie tłuszcze, jakie tu są. Poza tym, że pakowe, no są w większości te zdrowe. Właśnie z kakao czy z orzechów. Ma około, tak jak liczyłem, żeby sobie porcjować około 45 gramów białka całość, to 40 węglowodanów. Ale już no super wygląda. Nie trzeba tego cukrować od góry. To pewnie jest bardzo słodkie, ale dla wyglądu zawsze spoko. O, to się wywali, o. I już jak na Instagramie. Blondie. To nawet nie jest ona. Dobra, jak to wygląda? No jest Blondie, taki, jak to się mówi, zakalczyk. Dobra, fajnie, ale jak to smakuje? No, klasyczny zakalcowaty kształt, o to chodziło. I ta czekolada, jeszcze płynna. Bardzo mocno bananowy. No, co tu mówić, ciasto z ciecierzycy. Nie jest 10/10, ale jest ciasto z ciecierzycy, jest spoko. Jak to pierwszy raz robiłem jakiś czas temu i nie dodałem czekolady, to był błąd. Czekolada jest tu najfajniejszym elementem. To ciasto wydaje się takie płaskie, ale jak za pierwszym razem je robiłem, to ono było z samym masłem orzechowym, bez czekolady i niby było takie no okej do zjedzenia, ale poszło całe, bo jest po prostu uzależniające. Nie wybitnie, ale jest uzależniające. No o, co tu chcieć więcej?